Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców roku, czyli kosmetyczne, makijażowe podsumowanie produktów, które najlepiej mi się w tym roku sprawdziły. Będą to jakby nowości, które w tym roku odkryłam. Te produkty, po które sięgałam najczęściej, które były dla mnie najciekawsze, najbardziej odkrywcze, sprawiły we mnie najwięcej emocji pozytywnych, ale będzie też parę takich rzeczy, których używam już od dłużej niż roku, a po prostu najczęściej w tym roku po nie sięgałam. Więc być może niektóre produkty będą się pokrywały z tymi, które polecałam Wam w ubiegłym roku, a chociaż mimo wszystko polecam Wam również ten ubiegłoroczny odcinek sobie obejrzeć, bo to są wciąż świetne kosmetyki. I będą to produkty tylko makijażowe. Mam dużo do gadania, więc przejdźmy już do roboty. A jeżeli chcielibyście zobaczyć moje ulubione produkty do pielęgnacji, to w zasadzie parę miesięcy temu nagrałam taki odcinek z takimi ulubieńcami wszechczasów. Więc jeżeli interesuje Was pielęgnacja, to polecałabym Wam ten odcinek, a makijażowo zapraszam do makijażowej rozpusty. Będę szła kategoriami makijażowymi, więc jeżeli któraś bardziej Was interesuje, to możecie sobie przewinąć. Zaczynamy od baz pod makijaż i mam tutaj 3, których używałam najczęściej i które sprawdziły mi się najlepiej w tym roku. I zaczynając od CC Red Correct z Erborian, jest to fantastyczny produkt. Zarówno jako taka baza, która delikatnie wyrówna nam zaczerwienienie, ale też do takich makijaży typu no make-up, jeżeli chcemy, żeby tylko delikatnie jakby wyrównać koloryt, ale bez efektu mocnego makijażu na twarzy. Ja używam i na sobie, i na klientkach, i zabieram w podróż. Bardzo, zresztą widzicie, jaka to jest, jak mocno zużyta, więc bardzo często je używam i jest to naprawdę taki produkt, który wiem, że był gdzieś tam wiralowy w internecie, ale jest on naprawdę warty przetestowania. To nie jest, wiecie, jakiś chwyt marketingowy, jakieś współprace płatne, coś tam. Nie, on po prostu jest świetny. Druga baza, którą zużyłam całkowicie, miałam ją w moim Project Pen, jest to baza Blanket ze Stars, która też miała taki delikatny pigmencik w sobie i też przepięknie, subtelnie wyrównywała koloryt skóry. Jednocześnie miała mega fajną konsystencję takiego kremiku, odżywczego, nawilżającego. Buzia wyglądała przepięknie. Często było tak, że używałam tylko tej bazy i punktowo korektor na jakieś niedoskonałości i to mi wystarczyło i też dawało taki efekt make-up, no make-up naturalnej, ładnej, delikatnie wyrównanej cery, więc fantastyczny produkt. I specjalnie aż spojrzałam w internet, czy jest ona w ogóle dostępna. W internecie jest na wielu stronach, więc jeżeli nie ma może jej gdzieś stacjonarnie, no bo to była jednak limitowana kolekcja, to na pewno w internecie ją jeszcze dostaniecie. No i ta baza od Danessy Myricks, czyli Blurring Balm, dobrze mówię? Cudowny produkt, też bardzo taki wielofunkcyjny. W ogóle widzę, że w tym roku królują u mnie bazy takie z lekkim kolorem i ta również jest z lekkim kolorem, ale można ją też dostać w wersji transparentnej. I ja tą transparentną również używałam. Tutaj mam akurat odcień 1 i tej używam typowo jako bazy, ale można też kupić sobie w swoim odcieniu skóry i używać po prostu jako podkładu, bo on ma też delikatnie wyrównujący koloryt właściwości. Przepięknie bluruje skórę, utrwala makijaż, przedłuża mat naszej skóry, ale nie ściągając i nie wysuszając skóry. I to jest jedyna baza, albo jedna z niewielu, która faktycznie u mnie coś robiła w kwestii przetłuszczania się skóry, że kiedy wychodziłam na jakąś, wiecie, specjalną okazję i chciałam, żeby ten makijaż naprawdę fantastycznie się trzymał, to ta baza faktycznie przedłużała u mnie mat i ładnie wygładzała. Co więcej, zwiększa krycie podkładów, więc można użyć mniej korektora, mniej podkładu i widziałam właśnie, robiłam raz taki test, że nałożyłam sobie pod jedno oko i użyłam tego samego korektora i faktycznie pod tym jednym okiem krycie było mocniejsze. Planuję sobie w przyszłości zakupić, może jak zużyję jakąś tam część tej bazy, zakupić sobie właśnie trochę ciemniejszy odcień, taki, żeby był w odcieniu mojej skóry i używać po prostu jako bazo, podkłado, korektora. Ta po prostu przez to, że jest bardzo jasna, dawałaby u mnie na całej twarzy zbyt blady efekt, więc jeżeli jako baza pod podkład nie ma problemu, ale solo musiałby być to troszeczkę ciemniejszy odcień. No i bardzo fajne opakowanie, mamy, wiecie, szpatułeczkę, więc możemy sobie higienicznie wyciągać i ja widziałam, że w internecie dziewczyny też używały takich, wiecie, takich pędzli, tego typu do podkładu, tak nabierały i normalnie używały jako podkładu, więc też da się używać jako podkładu, jeżeli lubicie takie makijaże
praktycznie niewidoczne na skórze, dające ładny blur, utrwalenie, wyrównanie subtelne kolorytu, to też jest bardzo, bardzo fajna baza. Przechodzimy do podkładów, ale zanim same podkłady, bardzo chciałabym wyróżnić w tym roku te neutralizatory, przyciemniacze, rozjaśniacze od Hean. Są one fantastyczne, bardzo dobrze przemyślane, zarówno jeżeli chodzi o formułę, o kolorystykę, o intensywność pigmentu. Bardzo łatwo się nimi pracuje, są mega wygodne. Ja używałam je w pracy też, bo mają takie, wiecie, fajne, nie za duże, wąskie tubki, więc wygodne nawet wziąć wszystkie ze sobą i nie zajmują one dużo miejsca. Mają one 15 ml, więc jest to też taka ilość, którą sami myślę, że jesteśmy w stanie zużyć, jeżeli na przykład mamy jakieś, wiecie, kosmetyki, które bardzo często, nie wiem, są dla nas za jasne, za ciemne i używamy często tego typu produktów, to spokojnie 15 ml moim zdaniem jesteśmy w stanie zużyć. Bardzo fajnie sprawdzają mi się również te neutralizatory, różowy i niebieski, do neutralizowania żółtych, pomarańczowych tonów, czy przy ochładzaniu podkładów. Bardzo fajna rzecz, zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów, którzy mają problem z odcieniem podkładu. Ja czekam tylko na rozwój kolorystyki, bo jeszcze bardzo bym chciała taki odcień żółty albo oliwkowy. Mój ulubiony krem BB to zdecydowanie w tym roku Algotone od Sensum Mare. Ja używam odcienia 02 Natural i powiem Wam, że to jest jedyny krem BB, który w ogóle moja skóra jakoś tak toleruje i lubi i dobrze w niej wygląda, bo większość przez to, że ma takie pielęgnacyjne formuły, no ogólnie kremy BB mają pielęgnacyjną formułę, tak? Więc często są nawilżające, rozświetlające. U mnie na twarzy świeżo po aplikacji, ładnie to wygląda. Ale jeżeli mam gorszą cerę, więcej mnie wysypie, no to te wszystkie nierówności są podkreślone. I co więcej, przez te nawilżenie, rozświetlenie wyświecam się w kilka minut i potrafi się ten makijaż trochę zważyć. Ten ma pielęgnacyjną formułę, ale jest lekko zastygający, taki lekko gęstniejący i on się na mojej skórze utrzymuje bez zarzutu przez cały dzień. Nawet jak się delikatnie wyświecę, to i tak mniej się wyświecam przy nim niż przy innych kremach BB. Więc kiedy potrzebuję makijażu cery, ale żeby on nie był za ciężki, nie taki, wiecie, podkładowy, to sięgam właśnie po ten krem BB i być może jeżeli Wy macie cerę tłustą i też z kremami BB nie do końca się lubicie, może warto wypróbować sobie właśnie ten. Z podkładów pokochałam w tym roku w szczególności dwa. Pierwszym z nich jest klasyk z Glam Shopu. Chociaż nie jest to jakiś bardzo nowy podkład, bo Glam Shop ma już go w ofercie od kilku lat, to teraz wyszedł on w nowej szacie graficznej, ma nowe szklane opakowanie, fajny koreczek i uważam, że to opakowanie wygląda przesympatycznie i przefajnie. I jest to podkład, który jest dobrze kryjący, który ładnie wyrównuje strukturę skóry, bo ma takie semi-matowe wykończenie i po prostu bardzo ładnie się utrzymuje. Ma też bardzo dobre krycie, więc niewiele go potrzeba, żeby wyrównać koloryt skóry, żeby ona wyglądała absolutnie flawless. Na mojej cerze nie wygląda on ciężko, bo wiem, że tego typu podkłady, właśnie takie gęstniejące, zastygające, kryjące, lekko matowe w wykończeniu, no potrafią wyglądać ciężko i cakey, ale u mnie absolutnie nie. Świetnie on wygląda, no, bo po całym dniu wygląda po prostu świetnie. Leciutko sobie tam raz zbiorę troszkę sebum w ciągu dnia i wyglądam po prostu flawless, więc fantastyczny podkład, jeżeli macie cerę tłustą, uważam, że jest wart wypróbowania. I podkład, od którego nie potrafię się odkleić z podobnego powodu jak od tego klasyka i są to podkłady Dubai Chocolate od Stars from the Stars. Jest to podkład bardzo gęsty i bardzo mocno kryjący, ale nie jest on w swojej konsystencji taki tłusty jak na przykład Dermacol. Wydaje mi się, że on ma podobne krycie jak Dermacol, ale konsystencja jest zupełnie lepsza, bardziej nowoczesna i ja dosłownie do swojego makijażu twarzy, no może jak nagrywam i chcę, żeby ona była taka naprawdę pięknie wyrównana, no to użyję takie półpompki, ale na co dzień to jest dosłownie kropelka. Kropelka tego i kropelka tego, bo to są dwa kolory, które razem w miksie tworzą dla mnie idealny odcień. Więc to są dosłownie kropelki, które ja nakładam na całą twarz i wygląda to po prostu przepięknie. I to też jest bardzo dobrze kryjący podkład, ale o nowoczesnej, nietłustej formule, która jest też delikatnie gęstniejąca, bardzo ładnie bluruje skórę, świetnie się utrzymuje. Uwielbiam i właśnie te bardzo mocno kryjące podkłady uwielbiam też w moim makijażu codziennym, bo ja właśnie biorę sobie taką jedną kropelkę, rozsmarowuję, tylko wiecie, dosłownie jakbym gumeczką ścierała jakieś niedoskonałości na mojej skórze. Coś pięknego.
I przez to, że ta warstwa jest tak cieniutka, to skóra wygląda, jakby po prostu nic na niej nie było. I uwielbiam ten efekt, bo gdybym miała lekko kryjący podkład, to musiałabym go dokładać i dokładać i dokładać i mieć, wiecie, takie grubsze warstwy, które już na cel robią widoczny efekt. A przez to, że to tak dobrze kryje, to nakładam tego tyle i po prostu wygląda flawless. I love it. Kocham. Kocham, ostatnio nie mogę się od nich odkleić, bo robią taki właśnie efekt na skórze, jak lubię, czyli taki troszeczkę no make-up. Kocham. Świetne podkłady. Myślę, że nie tylko dla cery tłustej, ale na pewno cery tłuste mogą sobie je przetestować, bo one ładnie się na skórze utrzymują. Nie mam, słuchajcie, żadnych korektorów. Nic chyba nowego nie wpadło w moje ręce, tak dobrego, żeby aż zasłużyło na ulubieńców roku. Używałam to, co polecałam w ubiegłym roku i zużywałam w Project Pan, więc jeżeli chodzi o pudry, słuchajcie, wciąż moim absolutnym ulubieńcem jest puder od Ireny Eris Matte and Blur. I wiecie, że robiłam test, porównanie tego hitowego pudru Huda Beauty Easy Bake i moim zdaniem wciąż Irena wypada lepiej. Na dłużej mnie matuje, lepiej bluruje, bardziej wygładza skórę, ma przyjemniejszą formułę. I to nie znaczy, że ten jest zły. To jest bardzo dobry puder, szczególnie dla cery tłustych. Jest jak najbardziej spoko. Ale ten lepiej mi utrwala makijaż. Po tym podkład potrafił być cakey po całym dniu, a potem nie. Potem wyglądało po prostu przepięknie. Więc mój wieloletni ulubieniec wciąż się nie zmienił i jeżeli macie cerę tłustą, jeżeli macie problemy z trwałością makijażu i podkładu, naprawdę warto go wypróbować, bo on robi różnicę. To nie jest taki sam matujący puder jak każdy inny. On jest inny. Po prostu on jest inny. I ja go tak, słuchajcie, troszeczkę oszczędzę, bo mi go szkoda tak na całą twarz, chociaż czasami nakładam na jakieś większe wyjścia, ale zazwyczaj to tak, wiecie, tu, troszeczkę tu, troszkę tu, troszkę tu i tyle. I często jest tak, że biorę sobie do na przykład nagrywania dla Was odcinka jakiś tam puder, później maluję tam resztę twarzy i tak patrzę w lusterko i tak mówię, no nie, no już tu się wyświecam, już mi zaczynają być widoczne pory skóry, biorę to i ratuję całą moją sytuację, nie? Kocham. Kocham, aczkolwiek jest to puder talkowy, więc może nie dla każdego, bo wiem, że wiele osób unika. Ja nie unikam, bo bez talku mój makijaż cerę nie istnieje. Po prostu. Ale mam też świetne beztalkowe pudry i są to te z Sensu Mare Algotone. Tutaj mam wersję satynową i mam wersję matową. Oba są przegenialne, mają naturalny skład, są bez talku, wyglądają na skórze przepięknie, fajnie utrwalają makijaż. Ten satynowy daje właśnie taki leciutko miękki efekt, jakbyśmy pudrowali skórę bez efektu pudru na skórze. Ten natomiast przepięknie bluruje pory, wygładza, nie będzie utrwalał aż tak mocno jak puder z talkiem, ale jak na puder beztalkowy, to on naprawdę się fajnie u mnie sprawdzał i właśnie jego lubię używać, zresztą obu. Tak właśnie na resztę twarzy. Bronzery, róże, rozświetlacze, w końcu jakaś kategoria bardziej kolorowa. I tutaj zacznę od bronzera i powiem Wam, że tak zastanawiałam się nad tą kategorią, czy ja w ogóle coś tutaj mam takiego do wrzucenia, bo używam i starszych, i nowszych rzeczy, ale czy coś mnie zmiotło z planszy aż tak, żeby coś tutaj pokazywać? Nie wiem, ale powiem Wam, że chyba takim, po który najczęściej sięgałam, był ten bronzer z Maxmo w odcieniu Cafe Latte. To jest dla mnie po prostu taki bronzer idealny do wszystkiego. I odcień bardzo przyjemny, taki, który jak nałożymy leciutko, to daje nam taki lekko konturujący efekt, ale jak go nakładam więcej, mam wrażenie, że też tak delikatnie ociepla, ale bez efektu pomarańczowego policzka, bez takich mega ciepłych tonów, więc on jest taki neutralno-oliwkowy, bardzo fajny w odcieniu i bardzo lubię tą formułę, która się fajnie buduje, że nie ma takiej, wiecie, plamy od razu, tylko tak ze 2 czy 3 razy trzeba dołożyć, żeby mieć taki mocniejszy efekt, więc dla mnie pigmentacja idealna, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo często nakładam bronzer na mokry policzek. No i jeżeli chodzi o formułę, taka matowa, ale z takim lekko satynowym finishem, więc nie jest płaski. Widzicie, jak sobie tak troszeczkę tutaj rozsmarowałam w palcu, to on tak leciusieńko odbija światło, ale nie ma w nim żadnych takich jakichś drobinek, jakiejś perły. To jest po prostu taki miękki mat, więc bardzo fajnie wygląda na mojej skórze, kiedy potrafię mieć na policzkach na przykład jakieś nierówności, niedoskonałości, ładnie się utrzymuje. Jest jakby wszystko, czego potrzebuję. Taki idealny bronzer na co dzień, żeby bezmyślnie go po prostu wziąć i nałożyć na twarz. Jeśli chodzi o róże, to już tutaj troszeczkę więcej rzeczy mnie zachwyciło i zacznę sobie od tych płynnych róży z NYXa.
Piękna jest ta formuła, po prostu kolory są przecudowne, formuła jest przecudowna, bardzo często używam ich na już jakby zmatowiony makijaż pudrem, właśnie takim suchym bronzerem. Dzisiaj mam go na policzku, tylko ten róż sprawia taki efekt lekkiego rozświetlenia. To nie jest rozświetlenie perłowe, tylko to jest rozświetlenie z tej formuły. Ona jest tak jakby lekko nawilżająca, więc ściąga nam też pudrowość z tego policzka i daje taką lekką świetlistość, ale nie tłustość, taką niezdrową albo zbyt taką, wiecie, greasy dla tłustej cery, tylko właśnie taką lekko nawilżoną. Przepiękna jest ta formuła, fajnie się nią pracuje, bo da się ją budować, nie jest przepigmentowana, bardzo, bardzo fajne róże. Ja mam tutaj akurat odcień, mój ulubiony to jest 02 Fig Fizz, ale też często używam Blueberry Burst 08 do chłodniejszych makijaży. Dzisiaj zaczęłam od tego, a potem jak zdecydowałam, że będę miała fiolety na oczach, to dołożyłam sobie trochę tego i już nie potrzebuję żadnego rozświetlacza tak naprawdę. Więc zarówno dla suchych skór, które lubią mieć taki efekt glow na policzku, jak i dla osób, które właśnie szukają w makijażu balansu, bo się zbyt mocno przypudrowały, to może ten makijaż uratować. Ze względu na odcień, jednym z moich ukochanych róży w tym roku okazał się ten z Cosmic Brushes w odcieniu Nutmeg, który wygląda po prostu przepięknie. To jest taki odcień, który ja bym nazwała blonzingiem, czyli coś między brązerem a różem, bo on daje nam taki ciepły, delikatnie opalony efekt na skórze, taki zdrowy, wakacyjny, przepiękny. Ma cudowny, zgaszony odcień, który właśnie jest czymś między brązem, a czerwienią, a pomarańczem. Taki gingerbread, troszeczkę odcień orzechowy, ale wciąż daje efekt różu na policzku, a nie brązera. Uwielbiam. Do takich zimowych makijaży, trochę właśnie w klimatach brązowych, do wakacyjnych makijaży. Wygląda prześwietnie, przezdrowo i tak, żeby wiecie, go tak nałożyć tutaj na nosek. Kocham. Przepiękny odcień, jak lubicie takie cieplejsze, zgaszone nuty w makijażu, to ten jest przecudny. A z suchych bardzo zaskoczył mnie w tym roku ten z Ekocery w odcieniu Mambo. Ja go, słuchajcie, kupiłam do testów, bo chciałam sprawdzić różne naturalne kosmetyki. Robiłam dla Was odcinek z kosmetykami naturalnymi i słuchajcie, ja go wzięłam w ciemno, bo nie było testerów w sklepie i były tylko takie, wiecie, tak zapakowane wszystkie i te kolory tutaj, tego opakowania niczym się nie różniły, tylko nazwami. A internet mi nie działał akurat w sklepie, więc musiałam po prostu wziąć w ciemno. I tak patrzę, no Samba, Mambo, coś tam te... I wzięłam pierwszy lepszy, po prostu jaki mi się trafi, taki mi się trafi, no nie? I powiem Wam, że ten odcień jest przecudny, bo on... W kamerze on wygląda po prostu na taką zgaszoną brzoskwinię, ale na żywo on jest taki aż neonowo-brzoskwiniowy, ale o dziwo na policzkach wygląda bardzo naturalnie i bardzo zdrowo, bo takie neonowe, żywe kolory czasami tak aż się trochę za bardzo gryzą z naszą urodą. Ten wygląd po prostu robi tak piękny, zdrowy efekt. Oczywiście w szczególności polecam dla karnacji cieplejszych, dla typów kolorystycznych cieplejszych, albo do cieplejszych delikatnie makijaży, pastelowych, delikatnych. Wygląda przepięknie. I jeżeli chciałam mieć taki efekt takiego zdrowego pultynka na policzku i taki, wiecie, taki świeży, młodzieńczy efekt, to właśnie sięgałam po ten. I zobaczcie, to jest w ogóle magnetyczne opakowanie. Możecie włożyć do jakiejś kasetki magnetycznej, ale ja sobie cały czas trzymam w tym. I powiem Wam, że gdyby tutaj zrobili jakiś magnesik, tylko żeby to się zamykało, to mogłabym spokojnie w takim kartoniku kartonowym trzymać i w ogóle mi to nie przeszkadza. To jest naprawdę bardzo trwałe. Zobaczcie, że nic się z nim nie dzieje. On się nigdzie nie powyginał, nie potegocił. No nie biorę go w podróż, bo się nie domyka, ale oprócz tego jest bardzo, bardzo fajny. I z rozświetlaczy zachwyciły mnie w szczególności dwa produkty, chociaż może już zauważyliście, jak tam gdzieś tam mnie oglądacie regularnie, że ja tak od tych rozświetlaczy trochę odchodzę, jak już tak nie jarają mnie aż tak bardzo, jak kiedyś mnie jarały, ale bardzo przyjemnie używało mi się tego z Flower Nose. Zobaczcie, że on wygląda po prostu przesłodko, można go zawiesić jak jakiegoś charmsa albo jakiś breloczek. I jest to taki fajny, nieduży format, bo nie ma go gramaturowo dużo, już nie pamiętam ile, 3 gramy.
idealna gramatura jak na rozświetlacz moim zdaniem. I ma przepiękny odcień, taki srebrzysto niebieskawy. On nie jest niebieski, bo on tutaj może się wydaje niebieski, ale on tak wiecie, na policzku po prostu jest taki chłodno-srebrny, co nie? Taki biały, może tak, nawet bym powiedziała bardziej, że biały niż srebrny. Ale kocham tą formułę, która nie jest w ogóle grudkowa, nie jest taka chunky, taka ciężka, tylko jest śliska, ona jest gładziusieńka, jakbyśmy, nie wiem, gładzili coś bardzo gładziutkiego. Bardzo przyjemna, taka bardziej silikonowa niż perłowa, wiecie o co chodzi. Przez co nie sypie się, nie kruszy i nie robi suchego efektu na policzku, którego ja nienawidzę po rozświetlaczach, jak one wyglądają po prostu sucho, a ten wygląda ślisko, ten wygląda mokro. Powiem Wam, że w rozświetlacze Flower Nose to jest chyba moja ulubiona formuła. Ostatnio w Declutterze jednego się pozbywałam, bo po prostu wiedziałam, że nie zużyję ich wszystkich, ale gdybym mogła, to bym w ogóle wykupiła wszystkie możliwe odcienie i miała wszystkie. Kocham tą formułę, która wygląda naprawdę dobrze i zdrowo na policzku. Zakochałam się również w tym roku w tej paletce Astral Radiance z Cosmic Brushes, ponieważ mamy tutaj 3 różne odcienie. No i wiadomo mi, że ten najbardziej mnie zachwycił, bo jest niebieski. On jest taki fioletowo-niebieski, właśnie ten taki niebieski, chłodny shift. Wygląda przepięknie i na oku, i na policzku, do kolorowych makijaży, do neutralnych makijaży, tak właśnie, żeby je tam czymś urozmaicić, ale te dwa też są fantastyczne. Do ciepłych makijaży bardzo często sięgam po ten, taki leciutko słoneczny, brzoskwiniowo-złoty i właśnie on fajny, że nie jest taki żółty, tylko właśnie brzoskwiniowo-złoty. Uwielbiam, a ten wygląda też przepięknie, jest niby taki srebrzysty, ale to jest takie, powiedziałabym, to jest takie chłodne złoto, zimne złoto, no nie? Że on jest taki neutralny, bardzo, bardzo ładny, piękna formuła, taka delikatnie drobinkowa, więc używam tak naprawdę wszystkich w zależności od tego, jaki makijaż robię, na jakie kolory mam ochotę. Wszystkie mi się fantastycznie sprawdzają. Te formuły się od siebie różnią, ale każda jest fajna i fajnie właśnie mieć wszystko, wiecie, tak w jednym miejscu. Ogólnie wydaje mi się, że przeważają w tym roku u mnie właśnie takie niszowe marki, bardzo dużo nowych produktów od Cosmic Brushes. Poznałam nie tylko palety i okazuje się, że i rozświetlacze, i pomadki, i konturówki, że mają bardzo dużo fajnych rzeczy, które zresztą zobaczycie za chwilę. Produktów do makijażu brwi to były moje 3 ulubione kosmetyki. I maskara Ticket z NYXa to był produkt, którego używałam praktycznie przez cały rok. Między innymi dlatego, że miałam go w Project Pen, ale też dlatego, że po prostu bardzo go lubię. I nawet teraz tak naprawdę on już prawie nic nie maluje, a ja go wciąż używam, bo po prostu bardzo go lubię. To nie jest maskara, która będzie nam bardzo mocno utrwalać nasze włoski, ale jest to maskara, która nadaje nam kolor, troszeczkę zagęszcza włoski i też jakby wypełnia przez to niektóre ubytki, bo na tych włoskach zaczyna się pojawiać jakiś tam delikatny kolorek. I ja bardzo go lubię do codziennego makijażu na szybko, bo tylko nałożę trochę tego i już te brwi zaczynają mieć jakiś charakter, jakiś kształt i tak dalej i niewiele więcej potrzebuję, więc i na wyjazdy, i na co dzień, i kiedy do Was nagrywam, to bardzo, bardzo polubiłam ten sposób malowania brwi i jakoś tak już przestawiłam się trochę z takich utrwalających, mega sztywnych żeli właśnie na maskary. One może nie utrwalają tak mocno, ale właśnie 3 ruchy i mamy zrobione brwi, więc uwielbiam i myślę, że w przyszłości sobie wrócę do tego typu produktów, bo bardzo lubię ten, może użyję jeszcze parę razy i pójdzie do denka, ale jest to dla mnie po prostu bardzo wygodna forma malowania brwi, taka bezwysiłkowa, że kilkoma ruchami mamy pomalowane brwi, mamy i lekkie usztywnienie włosków, utrwalenie i kolor. I ja używałam odcienia 02 Cool Blond, bardzo fajny, naturalny, nie za ciemny odcień, fajny, bardzo, bardzo fajny kosmetyk. A i on ma takie w ogóle włókienka w tej formule, że potrafią nam te włoski tak troszkę zagęścić, więc jak mamy takie mizerne te brewki, to właśnie może nie żel, tylko taka maskara. Najświetniejszy kosmetyk do wypełnienia brwi dla mnie to są te pisaki. Ja używałam tego z NYXa, Lift and Snatch, którego miałam i w ubiegłym roku w Project Pen i w tym roku po prostu go używałam. I wciąż on się nie skończył jeszcze. Bardzo, bardzo wydajny. Nawet jeżeli uważacie, że na przykład produkty z NYXa są trochę już po tej droższej stronie, to właśnie to jest bardzo opłacalny wydatek, bo starcza Wam na bardzo, bardzo długo. Uwielbiam tego pisaczka i właśnie dla mnie to combo to jest taka idealna, naturalna brew, precyzyjna, taka jak potrzebuję, nie taka wiecie wyrysowana od linijki, tylko jak lubicie tak sobie wypełnić, tylko delikatnie
pojedyncze jakieś luki w Waszych brewkach, to jest najlepszy produkt. Ja używałam odcienia chyba Ash Brown 06, tak? I ten jest dla mnie taki właśnie akuratny. I jestem pewna, że jak zużyję ten kosmetyk, to będę chciała w przyszłości kupić następny. Jeśli chodzi natomiast o kredki do brwi, odkrycie życia to są te kredki z Maybelline. Ja wiem, że jest bardzo dużo kredek na rynku, które mają właśnie taki cieniutki gryfik. Grysik to sobie można zeżreć, moi drodzy. I jak mają ten gryfik taki cieniutki, jest ich bardzo wiele. Eveline, Claresa, bardzo dużo, w ogóle nie ma co wymieniać. Natomiast jakim moim zdziwieniem było, kiedy wzięłam jedną z tych kredek do Project Pan i okazało się, że ona mi starczała na, nie wiem, pół roku? Czy nawet dłużej? I jeszcze mi się kawałek ułamał, więc na jeszcze dłużej. I nie wiem, czy to chodzi o gramaturę, bo szczerze mówiąc nie sprawdzałam, ale pytałam Was i ktoś z Was również miał i pisał mi, że miał i tą kredkę i inne kredki i ta formuła jest troszeczkę bardziej sucha, przez co nie nakłada się taką grubą warstwą. Wciąż przepięknie maluje, przepięknie koloruje i jakby nie potrzebujemy grubszej warstwy mieć kosmetyku na brwiach, ale być może przez to ona po prostu starcza na znacznie dłużej, więc być może jest trochę droższa niż Eveline, ale mimo wszystko opłaca się bardziej, bo starcza na bardzo długo, gdzie te wszystkie inne kredki czasami po miesiącu potrafiły mi się skończyć. Także dla minimalistów, dla tych, którzy wolą oszczędzać kasę, nie kupować tak często, a mało ekscytującym zakupem jest zakup kredki do brwi. Polecam bardzo Maybelline Express Brow. I jeszcze oprócz tego mają kupę różnych odcieni. I chłodniejsze, i cieplejsze, i jaśniejsze, i ciemniejsze. Zawsze zostawiam usta na koniec i potem tak pędzę z tymi ustami, więc może teraz zrobimy sobie usta, a na koniec powiem Wam o produktach do oczu. Więc jeżeli chodzi o usta, konturówki, może jest to taka w miarę nowa rzecz, ale ja odkąd je mam, to używam ich non-stop. I to są konturówki z Cosmic Brushes, z tej kolekcji Death Tarot. Przepiękne, chłodne, neutralne odcienie w różnych tonacjach. Wspaniałe. To są klasyczne, strugane konturówki, więc takie, że wiecie, pasują zawsze do wszystkiego. Pięknie się będą rozcierać, blendować, łączyć i tak dalej. I te odcienie są po prostu genialne. Tym, który używam najczęściej, to jest ten najjaśniejszy Rebel, który jest takim oliwkowym, neutralnym nudziakiem, brązem jasnym. Fantastyczny. Właśnie dzisiaj go mam na konturze, ale też na całych ustach, tylko może już troszeczkę mi się tam poodgniatały, że tak powiem. Bardzo często po ten kolor sięgam, kiedy właśnie chcę, żeby te usta były takie zneutralizowane, znudziakowane, żeby na przykład wybić mocniej kolor oczu. To właśnie ta Rebel, fantastyczna. Jeżeli chcę ciemniejsze, no to wybieram sobie It's a Sign i Runway, czyli takie przepiękne, wiecie, brąziki, przepiękne, takie ciemniejsze. Ale też ostatnio właśnie pokochałam takie kolor combo, odcień Effortless, który jest troszeczkę bardziej po tej fioletowej stronie, taki brąziko-fiolet i do tego pomadka ta z Klinika Black Honey. To combo po prostu brak mi słów. Cudowne. Oczywiście te również są fantastyczne, ale tak zdecydowanie mój taki ostatni zachwyt to właśnie odcień Rebel i odcień Effortless, czyli ten i ten. I love it. Jak lubicie nudziaki, które faktycznie nie są ciepłe, bo często u nas w Polsce te nudziakowe pomadki i nudziakowe błyszczyki i nudziakowe konturówki, no to one są jednak takie trochę pomarańczowe, nie? Te nie mają w sobie pomarańczowych nut. Nie wiem, jak wiecie, wyjdą u Was na ustach. Na pewno trochę inaczej niż u mnie, ale nie mają one w sobie takich ciepłych pomarańczowych nut. W ogóle ten rok należał totalnie do chłodnych pomadek, chłodnych konturówek, chłodnych błyszczyków, bo ja szukam takich do swojej kolekcji i jest ich mało na rynku i ja po prostu do wszystkiego się tak przyklejałam, jak tylko odkryłam coś takiego. Także będzie ich na pewno więcej jeszcze w dzisiejszym odcinku. Olejki i błyszczyki. Z tych, które już używam od dawna i na pewno je znacie, ale w tym roku
też bardzo często po niej sięgałam, to były te błyszczyki z kolekcji Lux z Glam Shopu, w szczególności odcień Viral. To jest tak uniwersalny odcień nude, że ja mam, słuchajcie, bo on był takim moim kufrowym, ale zaczęłam go używać bezpośrednio na usta, więc tutaj mam do kufra jakby świeże opakowanie, a to już jest takie, wiecie, moje po prostu. Fantastyczna i formuła, bardzo ładne krycie, przyjemne na ustach, wiecie, nie robiące takich tutaj zmarszczek, że tak powiem, w kolorze i właśnie ten mega uniwersalny odcień. A jak potrzebuję czegoś delikatnie cieplejszego, to wybieram sobie odcień Caro. Wciąż bardzo lubię, nie będę się dłużej rozgadywać, bo już o nich mówiłam, ale wciąż używam ich bardzo często. I podobnie z błyszczykami od Eveready Lipstick Monster i Belle, w szczególności te dwa odcienie, czyli Dewy 01 i 04 Stormy, bo są to kolory z masą drobinek, które przepięknie się błyszczą na ustach i ochładzają bądź neutralizują nam kolor naszych ust, więc przy wielu pomadkach, które wypadają za żółto, za brzoskwiniowo, za pomarańczowo, no to te robią robotę, no i właśnie przy takich neutralnych, chłodniejszych makijażach, fantastyczne. Zresztą nie wiem, czy będzie to widać tutaj w kamerze, ale one są takie naprawdę już mocno zjechane i widać w nich takie już prześwity dosyć mocne. Ja je widzę tak na żywo, nie wiem, czy kamera to tutaj odda i odnajdzie, ale w każdym razie naprawdę często po nie sięgam. I z nowszych rzeczy pielęgnacyjnie absolutnie dominował u mnie i wygrywał ten olejek z Sensum Mare, Algo Lips. Ja mam tutaj w odcieniu Rose, ale są też różne inne odcienie. I powiem Wam, że jak tylko czułam, że moje usta są spierzchnięte, jakieś takie trochę ściągnięte, nieprzyjemne, szczególnie kiedy były takie, wiecie, chłodki i mrozy, to wiecie, no używałam jakichś tam innych błyszczyków. Mam jeden błyszczyk gdzieś tam u mnie w łazience, więc tak pielęgnacyjnie go używam, ale potem i tak szłam po to, bo tam to tylko tyle, że mi tam posmarowało usta i niewiele robiło, a to naprawdę przynosiło przyjemną ulgę i takie zmiękczenie dla ust, że nawet jak ten olejek zjadłam już z ust, to czułam taki przyjemny komfort, więc bardzo dobrze mi się sprawdził i wizualnie po prostu, tak do makijażu, żeby ładnie usta wyglądały, ale też właśnie pielęgnacyjnie. Bardzo często sięgałam również po ten błyszczyk, olejek, nawet nie wiem do końca co to jest, to wiecie, zawsze są chińskie napisy, więc nawet nie mogę się upewnić, ale jest to ten produkt z kolekcji tej muszelkowej, Shell Jewels i ten odcień to jest 07, świetny. W ogóle wszystkie odcienie tam są piękne, ale ten mi bardzo podpasował, bo jest taki zgaszony, coś między różem a brązem i tak, przepiękny odcień, taki owocowy, taka trochę huba buba albo coś w tym stylu. Ma takie leciutko chłodzące właściwości, ale to nie jest takie mrowienie jak te szczypiące błyszczyki, tylko dosłownie taki chłodek. I tak przez chwilę. Cudowna formuła, ale też bardzo przyjemnie takie właśnie nawilżające, pielęgnacyjne i wyglądają prześlicznie, pięknie się błyszczą i mają ładne opakowanie. Flower Nose też co roku się u mnie coś tam z tego Flower Nose pojawia i w tym roku jakby moim odkryciem jest też ten produkt właśnie do ust błyszczykowy, bo wcześniej były u mnie pomadki tematowe i błyszczące, a w tym roku właśnie olejko-błyszczyk. I ponownie Flower Nose i te olejki Tinted Lip Oil. One były w kolekcji z tą paletką Starlight Society. Świetne są. I formułowo są przeprzyjemne, przemiłe, takie właśnie bardziej pielęgnacyjne, no bo to są olejki, a nie typowo błyszczyki. No i piękne odcienie. Ten taki właśnie delikatnie zgaszony, coś między brązem a czerwienią, więc kocham. To jest jeden z moich ulubionych jakby kolorów do ust. Tak dla porównania ten z Flower Nose tutaj Wam pokażę, może tutaj. Widzicie, to też podobna trochę historia, ten jest troszkę cieplejszy. No i właśnie w temacie tych chłodniejszych odcieni na ustach, ochładzających błyszczyków, no to ten, który jest taki zgaszony, szarawo-turkusowy, z drobinkami. Zobaczcie. Piękny i tak jak mówiłam, nie bójcie się go, bo on nie wygląda na ustach niebiesko czy szaro, tylko on fajnie tonuje, ochłada nasz kolor ust i ślicznie pachną jakimś takim wafelkiem, goferkiem, coś takiego, bardzo apetyczne.
i mega przyjemne formułowo na ustach. I moje odkrycie tego roku, które jak tylko zobaczyłam, to wiedziałam, że będę mieć wszystkie odcienie. Są to błyszczyki marki Hintor. Pisze się przez 2 O, Hintor. I są to błyszczyki w takich szarawo-nudziakowych tonacjach. Mamy tutaj błyszczyk czarny, mamy taki srebrzysty, drobinkowy i mamy 3 takie beżowo-szare. I one są po prostu przepiękne. Nie mogę się od tych błyszczyków odkleić. Każdy z nich jest po prostu błyszczykiem, który ja chcę mieć. Ja nie chcę z żadnego z nich rezygnować. Dzisiaj mam na ustach konturówkę tą Rebel z Cosmic i właśnie na wierzch trochę tego, czyli 0,96, ale powiem Wam, że używam wszystkich. Te 3 takie typowo, wiecie, taupe troszkę, ale może dla Was, wiecie, one się będą wydawały takie, wiecie, że takie kontrowersyjne, że szare, ale wiecie co, jak przeboleliśmy na przykład takie niebieskie i szare od Ewy, albo taki ciemny turkus, to jakby to jest jeszcze bardziej użytkowe, bo to jest takie nudziakowe, tylko po prostu chłodne. I uważam, że osoby, które szukają wiecznie chłodnych tonacji na usta, to będzie fantastyczne. Ja bardzo je lubię, bo lubię w ogóle mieszać, wiecie, tu jest ciepło, tu jest chłodno i lubię w ogóle chłodne cienie na usta, więc fajnie mi się sprawdzają i są wciąż twarzowe, a chłodnym osobom na pewno jeszcze bardziej się podobają. Natomiast jeżeli chodzi o te... Brak mi słów. Ten czarny to jest najczarniejszy, najbardziej kryjący błyszczyk, jaki po prostu istnieje na ziemi. Patrzcie to. Jeden swipe i jest full coverage, nie? Pełne krycie. Coś pięknego. Można go sobie, wiecie, tak delikatnie rozklepać, żeby zrobić taki brudny, szarawy, grunge'owy efekt, ale jak nałożymy tak full, to mamy przepiękny kontur, w ogóle nic więcej nie potrzeba, tylko ten błyszczyk. Coś pięknego. A ten 0,99 to jest taki drobinkowy, perłowy błyszczyk. Jak go tak na początku zobaczyłam, to bałam się, że będzie nam dawał efekt taki Y2K, trochę tandetny 2000 lata, ale on jest przepiękny. Tutaj daje nam efekt taki, wiecie, aż srebrzysto-metaliczny, ale na ustach on się mieni masą iskierek. I to, co odróżnia ten błyszczyk od innych drobinkowych, które mamy na rynku, czy te od Ewy, czy ostatnio te, co wyszły z Weroniką Jaguś, no nie? Takie te szminki i tak dalej, to tutaj te drobinki są znacznie mniejsze, więc one są jak takie iskiereczki. To nie są takie, wiecie, kawałki brokatu, czy jakaś taka, wiecie, chamska perła, tandetnie wyglądająca, tylko to jest po prostu jak taka biżuteria, bardzo drobniuteńkie drobineczki, które wyglądają na ustach przepięknie. Więc jeżeli lubicie błysk, lubicie drobinkowe błyszczyki, ale nie lubicie, kiedy te drobinki są takie i wyczuwalne na ustach i widoczne, to jest coś zupełnie innego, bo te drobinki to nie są takie drobinki brokatu. To jest takie bardziej, jakbyśmy wsypali do błyszczyka taki, wiecie, rozmielony taki drobinkowy cień. Dosłownie, nie? Coś pięknego. No i one są bardzo przyjemne formułowo, bo one są też takie leciutkie, nie klejące się, nawilżające. Formułowo też są świetne. Są one z Chin i nie obchodzi mnie to. Są cruelty free, tak jakbyście już tutaj się burzyli, że są to produkty z Chin. Nie wszystko, co jest z Chin, jest testowane na zwierzętach. Ze szminek nie nowych, ale najczęściej używanych, zdecydowanie Black Honey od Clinique'a. To jest taki produkt, który po prostu pasuje mi zawsze i wszędzie i do wszystkiego, do takich codziennych makijaży w 5 minut, żeby tylko, wiecie, tam coś machnąć na usta, to on pięknie, lekko ten kolor ust podkreśli, przyciemni, ale nie zdominuje mojej urody. Czasami doklepuję go sobie lekko na policzek. Nakładam solo na usta z jakąś ciemniejszą konturówką, właśnie tą z Cosmic Brushes, to wygląda przepięknie. Uwielbiam taki mój go-to, must have, jak gdzieś tam wyjeżdżam, to też bardzo często biorę sobie właśnie ten. I drugim takim produktem są Velvet Lip Blury z Belle i Fog in the Garden. Uwielbiam je właśnie, kiedy chcę założyć sobie ciemniejsze usta i mam taki, wiecie,
dosyć delikatny makijaż, że nie maluję oczu, ale chcę, żeby te usta się wybiły na pierwszy plan, to robię sobie jakiś lip comba z tymi kolorami, rozmazuję sobie delikatnie kontur, dodaję na środek bordo albo czerwień. Uwielbiam ten zapach, uwielbiam ten kolor, uwielbiam tą formułę, to jak się fajnie nimi pracuje, jak się łączy te kolory, to jest bardzo dużo przyjemnej zabawy, no i mają przepiękne te kolory, po prostu fantastycznie wyglądają, takie fajne, zgaszone. Czuję się po prostu w tych kolorach, w szczególności w tym albo w połączeniu tego i tego 10 na 10. I ja bardzo lubię, jak już noszę taki, wiecie, jakiś konkretniejszy kolor na ustach, to te wykończenie takie właśnie welwetowo-matowe. Uwielbiam. A z nowych rzeczy znów rządziły u mnie Cosmic Brushes i tutaj pomadka z kolekcji świątecznej, ale ubiegłorocznej, Ginger Snap. Przepiękna, taka rudziutka, ceglana, fantastyczna, ale również te chłodne odcienie, które były przy premierze paletki Death. I tutaj jest tak dużo fantastycznych odcieni, ale znowuż, jeżeli szukacie odcieni, które są nudziaki, ale neutralne, chłodne, nie wpadające w jakieś pomarańcze, w jakieś takie tego typu rzeczy, to tu jest mnóstwo świetnych propozycji. Nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, który kolor jest moim ulubionym. Jeszcze tego nie odkryłam, bo to zależy od tego po prostu, na co mam ochotę, jaki noszę makijaż. Zobaczcie, na przykład tutaj jest odcień Mink. Widzicie to? Widzicie tą szaro-taupowo-nudziakową stronę? Fantastyczne. Mamy tutaj również coś bardziej na przykład brzoskwinkowego, ale to też nie jest takie ciepłe. To jest takie różowo-nudziakowo-brzoskwinkowe. Tutaj coś trochę bardziej brązowego. Impeccable. She's an Icon. Troszkę taka ciemniejsza. Play it cool. Taki totalny trupik. Kocham. 90s. Zobaczcie to. Idealny brąz z nutą fioletu. CEO jest taki trochę bardziej brzoskwiniowy, ale też nie jest taki ciepły. Gifted z nutą też fioletu. 10 out of 10. Taki chłodny brąz, ciemny. I Nostalgia. Może tutaj. Cudowny. Ale ten jest taki wyjątkowy dla mnie, czyli ten Mink. Taki faktycznie szarawy. Zobaczcie tą kolorystykę. Cudowna. Po prostu przepiękna. Jeżeli chodzi o formuły, one są takie leciutko kremowo-silikonowe, przyjemne na ustach. To może nie jest jakaś taka moja najulubieńsza na świecie formuła, to jest po prostu taka klasyczna, dobra szminka. Ale te kolory zasługują na więcej miłości. Goodbye, Moon Man. Goodbye, Moon Man. Goodbye. I przechodzimy do oczu i chociaż te eyelinery są produktami, które odkryłam jeszcze wcześniej, jeszcze w ubiegłym roku, to zasługują na miano ulubieńców, bo sięgałam po nie bardzo często. Chodzi tutaj o Flowmaster Pen z Mio. Świetne kolory, bardzo dobra formuła, fantastyczne pędzelki, takie wiecie, pędzelki, a nie gąbeczki. Dobra wodoodporna formuła, trwałe, elastyczne, świetne. Po prostu najlepsze takie kolorowe eyelinery w pisaku, jakie miałam. Ale pozytywnie zaskoczył mnie też ten czarny eyeliner Epic Ink Liner z NYX-a, chociaż moje pierwsze zetknięcie z nim było raczej negatywne, bo jakoś tak nie miało dobrego krycia, jakaś taka zbyt wodnista formuła, nie wiem, ona się musiała chyba rozpisać, bo teraz ją uwielbiam. Bardzo precyzyjna, też taka pędzelkowa końcóweczka, więc robi bardzo precyzyjne kreseczki, długo maluje, bez zacinania się i też ma taką wodoodporną formułę. Jeśli chodzi o kredki, to ponownie w tym roku ulubieńcem moim jest burgundowy muślin już kolejny raz. Uwielbiam tą kredkę i w ogóle zobaczcie, ile mi jej zostało. Ja jej używam naprawdę bardzo często, kocham ten kolor, jest dla mnie wyjątkowy. Ja kocham w ogóle czerwienie burgundy na oczach i już mam backup kupiony, bo używam jej naprawdę bardzo często. No i te kredki z Glam Shopu Long Lasting, bez względu na to, jaki kolor wybierzecie. Dobrze było słychać, co powiedziałam, bo jakoś tak szybko taki potok słów poleciał. Bez względu na to, jaki kolor wybierzecie, to te formuły są bardzo miękkie, kremowe, fajnie się rozcierają, ale zastygają i są mega trwałe, więc czy chcecie kreskę wzdłuż linii rzęs, czy chcecie na dolną powiekę, czy chcecie na linię wodną, bardzo ładnie się będą trzymać. Ale bardzo polubiłam też w tym roku te, które też były w kolekcji Astral Radiance, Starlight Society. Chodzi o te błyszczące kredeczki z Cosmic Brushes oczywiście. No wyjątkowo piękna jest ta Astral, multichromowa, taka niebiesko-fioletowa. Piękna.
Piękna, do jakichś kreseczek wyjątkowych. To są, wiecie, takie kredki też super mięciutkie, bardzo mocno błyszczące i też zastygające, więc fantastyczne do takich szybkich makijaży, jak nie mamy czasu, pomysłu, czy na cieniowanie, bla bla bla, to po prostu taka kredeczka w kącik czy gdzieś i jest coś pięknego. Bardzo często używałam również tego eyelinera z Glam Shopu. To jest odcień rozjaśniacz, beżowy, ale ten produkt jest nie tylko do rozjaśnienia linii wodnej. Można nim robić absolutnie wszystko. Można zrobić z tego bazę pod nasze cieniowanie, na przykład kącik, jeżeli chcemy, żeby był super intensywny, neonowy, to możemy nałożyć beż i na to nałożyć kolor i jest super intensywnie. Możemy nałożyć na linię wodną, możemy wytuszować tym nasze rzęsy, żeby mieć taki, wiecie, jasny efekt. Możemy zrobić jakieś kolorowe wzorki na kolorowym cieniu, nie kolorowe, beżowe wzorki na kolorowych cieniach, żeby było jakoś tak fajnie, ciekawie. I ja bardzo często używam tego produktu do robienia efektu Bleach Brows. Po prostu nabieram sobie troszkę na szczoteczkę i wyczesuję moje brwi i mam bezwysiłkowy efekt Bleach Brows dosłownie w kilka chwil. Jeśli chodzi o maskary, tutaj na wyróżnienie zasługuje brązowa zalotka, bo uważam, że to jest najbardziej brązowy tusz, jaki jest na rynku, jaki ja po prostu używałam. Przepiękny odcień brązu, taki, który faktycznie widać, że jest brązowy, a nie, że jest taki czarny, prawie że czarny, tylko trochę słabiej czarny. Wiecie, o co chodzi. Ten jest naprawdę pięknie brązowy, dla ciepłych typów urodowych, dla wszystkich, którzy lubią brązowe maskary. Ta była naprawdę świetna i też formułowo ładnie się utrzymywała, nie odbijała, więc byłam bardzo zadowolona. To w ogóle jest już produkt wyciągnięty z moich makijażowych denek, bo już jest pusty, zużyty całkowicie. Muszę pochwalić również moje dwie ulubione czerwone maskary. Czerwień to jest jeden z moich ulubionych kolorów w makijażu, jeżeli chodzi o makijaż oka i ust, obojętnie. I tutaj Flash Lash z Golden Rose, świetny, taki trochę bardziej ceglano-różowy, ale wciąż czerwony. No i Red Obsession z Hean. Obie formuły są bardzo fajne, szczoteczki się trochę od siebie różnią, ale obie się ładnie utrzymują, robią intensywny efekt na rzęsach. Ja czerwień kocham, w szczególności jeżeli chodzi o jakieś kreski, o rzęsy i tych kolorów używałam po prostu najczęściej. Ale muszę też wyróżnić maskarę Color Intense Be Bold, bo ta robiła furorę zawsze, kiedy miałam ją na rzęsach. I chodzi tutaj o odcień 103 Tiffany. Robiłam chyba 2 makijaże na kanał, takie, wiecie, cieniowanie brązowe i ta maskara i po prostu wszyscy pytali, co to jest za maskara, skąd ja ją mam i tak dalej. To jest maskara Color Intense Be Bold, odcień 103 Tiffany. Przepiękny turkus, który rozjaśnia nasze rzęsy, ale właśnie przy jakimś takim brązowym cieniowaniu, czy jakimś kolorowym, no robi trochę kosmiczny, ale trochę intrygujący efekt. Ja w ogóle dostałam tą maskarę od mojej Wicki, no i ten kolor jest po prostu przepiękny. Zobaczcie. Z rzęs muszę wyróżnić jeszcze sztuczne rzęsy. To się rzadko zdarza u mnie, ale w tym roku zakochałam się w tych rzęsach, które kupiłam na jakiejś chińskiej stronce. Wushir. W każdym razie, jak piszecie sobie Manga Lash, to znajdziecie. Chodzi o takie kępki, które wyglądają jak taka sklejona, gruba kępka rzęs. Zobaczcie. I ja dosłownie przyklejam sobie 3 kępki na oko i styknie. I dzisiaj mam 3 i jedną mam na dole. Wygląda to przepięknie, fajnie się wkleja w nasze rzęsy i robi taki ciekawy efekt, takich właśnie strzelistych bardziej rzęs, a nie takiego, wiecie, wachlarza. Jakoś tak chyba wolę takie ząbkowate rzęsy niż takie wachlarzowate. Whatever. Nowe nazewnictwo. W każdym razie bardzo fajne i widzicie, ja używam w ogóle cały czas tych samych w kółko, po prostu odklejam i z powrotem przyklejam i tutaj jeszcze jest mnóstwo nowych, jeszcze nieużywanych. No i zostały mi paletki, zapnijcie pasy. Flower Nose Shell Jewel Collection 03 Deep Sea. Nie dość, że ta paletka jest przepiękna wizualnie tutaj, no to jeszcze bardzo fajne ma te kolory. Maty są dobrze napigmentowane, kremowe i te błyski. Ten jest taki gładziutki, ślidziutki, zero bazy kolorystycznej, sam przepiękny, duochromowy błysk, a ten po prostu jest masą drobineczek i skiereczek. Ten wygląda właśnie jakby był suchą wersją tego błyszczyka z Hitora, tego błyszczącego, nie? Bez kitu. Uważam, że produkty Flower Nose są warte spróbowania nie tylko dla opakowań. Te opakowania mają zjawiskowe, ale takie, wiecie, konkretne, takie troszkę cięższe, dobrze zamykające się, ale też formułowo są to bardzo fajne kosmetyki. I też są cruelty
cruelty free. To są chińskie produkty, ale nie każdy kosmetyk z Chin jest testowany na zwierzętach. W tym sezonie również królowały u mnie palety Cosmic Brushes. Jeżeli kochacie makijaż, jeżeli lubicie kolorowe cienie, kolorowe palety i jeszcze nie mieliście styczności z marką Cosmic Brushes, to ja nie wiem, na co wy czekacie. To jest moja ulubiona marka kosmetyczna, jeżeli chodzi o palety, ale jak widzieliście też wiele innych kosmetyków świetnie mi się od nich sprawdza, ale palety mają wyjątkowe, mają jedyne w swoim rodzaju, mają przepiękne kompozycje, cudowne, kremowe maty, przepiękne, głębokie błyski. Zawsze w palecie znajdziemy jakiś multichrom, czy jakieś duochromy. No i po prostu ta historia kolorystyczna jest fantastyczna. Tu akurat paleta The Lovers, którą bardzo, bardzo lubię. Undergrowth, ona była jeszcze z ubiegłego roku, ale chyba w tym roku ją kupiłam. Jak się nie mylę, bo mi się już tam, wiecie, czasami coś potrafi pokitłasić, ale to kocham takie kolory. Mieliśmy paletę Smolder, która w ogóle stała się moją paletką klientkową. Ja biorę sobie jedną ciepłą, jedną chłodną i jakąś tam jedną kolorową i mogę po prostu obsłużyć wszystkie moje klientki. Ta jest po prostu fantastyczna, jak lubicie ciemniejsze, ale nie niebieskie i typowo szare, tylko wyłącznie, bo tu mamy też trochę takich chłodnych brązów, taupe, odrobinkę róży, więc taka naprawdę bardzo fajna, chłodna paleta. Jedna z moich ulubionych. Wspaniała Starlight Society. Uważam, że jest przepiękna. Jest po prostu przepiękna. Ma trochę więcej koloru, ale te kolory wszystkie są tak pięknie korespondują. Uwielbiam. Wspaniała premiera. No i najnowsza Death, którą też uwielbiam, mimo że tu mamy jeden wpadkowy cień, ten błyszczący czerwony. Tak, no, jest taka nietypowa, taka trochę brzydka, ale jednocześnie piękna. Trochę gotycka, trochę grunge'owa. Fantastyczna kolorystyka, fantastyczne palety. Kocham te formuły i no wiecie zresztą, co wam będę gadała. Kocham i nie jestem w stanie powiedzieć, to była moja ulubiona paleta albo jakaś tam inna, nie? Po prostu ogólnie palety Cosmic Brushes kocham i nie potrafię wybrać mojej ulubionej. Natomiast w tym roku odkryłamy jeszcze inne marki niszowe i jest to między innymi marka Artitude Cosmetics. Dostałam od nich tą paletę Submerged i też uważam, że jest warta uwagi, bo jest po pierwsze magnetyczna, możemy sobie te kolory przemieniać, wyciągać i przekładać. Też cudowne, bardzo dobrze napigmentowane maty, takie dosyć kremowe, ale te błyski, po prostu te błyski są zjawiskowe. Wrzucałam chyba wczoraj jakiś makijaż właśnie robiony tą paletą, już tam wcześniej i miałam takie wow, w ogóle jak to wygląda na zdjęciach, po prostu ten błysk aż oślepia, wspaniała. I dzisiaj mam ją na oczach, ten cały tutaj fioletowy cień, ten taki tutaj niebieskawy błysk, to wszystko to jest właśnie ten kolor, troszeczkę tego i jeszcze leciutko przeblendowałam sobie innym cieniem, który za chwilę wam pokażę, ale w każdym razie ta paleta jest też obłędna, głęboka i zdecydowanie jest to jakość, jest to marka, którą warto sobie spróbować z tych niszowych, bo też jakościowo są po prostu genialne te formuły. No i mój nowy nabytek, kupiony, okej. Czyli Blend Bunny, moje pierwsze zetknięcie z marką Blend Bunny, to też jest niszowa marka indie i paletka Rotten, jedna z moich ulubionych twórczyń, czyli May Pong stworzyła właśnie we współpracy z Blend Bunny paletkę całą matową, przepiękną, niezwykłą, oryginalną, taką chaotyczną z pierwszego, jakby przy pierwszym wrażeniu, ale niesamowicie twórczą, niesamowicie dającą po prostu bardzo dużo możliwości, może tak. I właśnie dzisiejszy makijaż delikatnie tutaj rozblendowałam sobie tym jaśniutkim błękitem, tak wiecie, tutaj tylko naokoło, także głównie dzisiaj na oczach mam tą Artitude i leciutko pożyczyłam sobie trochę tego kolorku, żeby tak rozblendować resztę tego fioletu. No i to też jest jedna z takich moich aktualnie ulubionych paletek, bo ta kolorystyka jest tak wszechstronna, daje tak wiele możliwości, można zrobić z nią tyle makijaży, ja bym spokojnie mogła nią miesiąc pracować, zrobić miesiąc makijaży tylko tą paletą i za każdym razem ten make-up byłby inny, więc dla fanów makijażu, dla fanów kolorów świetna propozycja. No i formułowo też bardzo przyjemnie się tymi matami pracuje. Zdecydowanie najbardziej oryginalna premiera w tym roku i jest bardzo blisko mojego serduszka. Także ten rok upłynął pod hasłem marek niszowych, bo jest ich coraz więcej w moich zbiorach i coraz więcej z tych niszowych staje się moimi hitami i wiem, że w przyszłym roku również będę w tym kierunku podążać. Oczywiście nieraz na pewno pojawią się jakieś takie tanie, drogeryjne perełki i jakieś testy, ale widzę, że po prostu
prostu te niszowe marki bardziej są bliskie mojemu sercu, bo robią coś oryginalnego, ciekawego, fajne kolorystyki, coś czego nie ma na rynku, a coś co wiecie w drogerii. Pojawiają się nowości, które wyglądają wszystkie dosłownie tak samo. Także niszowe marki. Także chyba znalazłam swoją bańkę makijażową i są to właśnie marki niszowe. Dajcie mi znać, czy wy macie jakieś tegoroczne odkrycia, które zmieniły wasz makijaż i wasze podejście do makijażu, a może po prostu znalazło coś takiego swojego najulubieńszego. Dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek wam się podobał i czy któreś z moich hitów również są waszymi. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie i w związku z tym, że jest to ostatni odcinek w tym roku, to życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym 2026 roku. Mam nadzieję, że do zobaczenia i jako chrześcijanka muszę wam życzyć oczywiście Bożego prowadzenia, błogosławieństw, żeby Bóg prowadził was w tych wszystkich waszych trudnych momentach, ale też żebyście potrafili docenić te dobre i zwyczajne chwile. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, za to, że jesteście ze mną i że byliście ze mną w tym 2025 i wspieraliście mnie, bo naprawdę muszę powiedzieć, że mam przywilej mieć wspaniałych widzów i to nie jest, wiecie, jakieś takie dupolizanie, bo jakichś negatywnych komentarzy, jakiegoś takiego negatywnego vibe'u praktycznie w komentarzach nie ma. To jest jakiś, nie wiem, jakieś 0,5% wszystkich komentarzy, to może jest coś uszczypliwego, czy coś niezadowolonego, ale w większości mamy taki fajny vibe i bardzo to doceniam. Tak jak u nas na grupie Project Pen Polska, ja wchodzę na tą grupę, czytam te posty, czytam komentarze i jest mi tak dobrze, bo tam są dobrzy ludzie, którzy mają po prostu są tam po to, żeby po prostu oddawać swój dobry nastrój i dzielić się z innymi tym dobrym nastrojem. I mam wrażenie, że podobna sytuacja jest właśnie na tym kanale w komentarzach. Także bardzo wam za to dziękuję, bo dzięki temu jestem zdrowa psychicznie i jest mi po prostu dobrze tu, gdzie jestem. Także brawo dla was i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Goodbye, moment. Goodbye, moment. Goodbye.